Wychodząc wiele razy z zajęć z mechaniki, zarówno ja, jak i moi koledzy zadawaliśmy sobie często pytanie, ale jak to będzie właściwie działać? Każdy z nas ma jakieś ograniczone możliwości wyobrażania sobie czegoś, co zostało narysowane kredą na tablicy i jak to będzie działało w rzeczywistości. Na szczęście nie trzeba daleko szukać, a właściwie to jednak daleko. W App Store po wpisaniu hasła symulator w zakładce produktywność, no bo przecież chcemy być produktywni, wyskoczył nam aplikację Autodesk Force Effect. Stwierdziłem, że dam im szansę i sprawdzę, czy mogą pomóc zagubionemu studentowi. Natomiast już na początku chcę podkreślić, nie są to aplikacje profesjonalne i nie można na ich podstawie budować mostów, ale można sobie sprawdzić, jak taki most będzie się zachowywał zależnie od tego, jak będzie zbudowany. W podstawowej aplikacji do dyspozycji otrzymujemy różne rodzaje więzów. Przegubowe, przesuwne, zawiasy, zamurowania oraz pręty, którymi możemy je łączyć. Prętom możemy nadawać masy oraz do całego układu możemy przykładać różne siły. Punktowe, powierzchniowe czy też momenty sił. Program sam wyliczy reakcje w więzach oraz sprawdzi, czy układ pozostanie w równowadze. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zbadać układy ruchome, to możemy odpalić aplikację Force Effect Motion, której zasady są takie same, tylko że tym razem będziemy badali zależności kinetyczne. Do dyspozycji mamy te same narzędzia, a ponadto możemy badać konkretny punkt układu z pełnym rozrysowaniem chwilowych prędkości przyspieszeń oraz wykresu tych zależności. To, czego najbardziej zabrakło mi w aplikacji, to chyba krążki, ale przypuszczam, że są one trudne do symulowania i producent nie zdecydował się na umieszczenie ich w finalnym programie. Ostatnią aplikacją serii Force Effect jest Flow, dzięki której możemy zbadać dowolne kształty w tunelu aerodynamicznym i poza bardzo satysfakcjonującymi efektami graficznymi, do dyspozycji są też pełne dane o prędkości wiatru i panującym ciśnieniu. A ja nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że przyspieszenie od 1 do 250 km na godzinę wygląda jak uderzenie po wybuchu bomby atomowej, ale to pewnie tylko ja. Wszystkie trzy aplikacje są dostępne za darmo w App Store. Dodatkowo z Force Effect i Force Effect Motion można korzystać na Androidzie oraz w przeglądarce internetowej. Na pierwszy rzut oka mogą się one wydawać dość ograniczone, natomiast jeżeli dacie im trochę czasu i spędzicie z nim już trochę, to odkryjecie ich prawdziwy potencjał. Zajrzyjcie do linków w opisie, subskrybujcie mój kanał i jak zwykle do zobaczenia.